Kilka lat temu stało się naprawdę głośno o polskich modelkach z Instagrama i znanych z mediów gwiazdkach, które sprzedawały swoje ciało za kilkanaście lub kilkadziesiąt tysięcy dolarów bądź euro podczas ekskluzywnych wyjazdów do Dubaju i innych bogatych krajów arabskich, spełniając przerażające i momentami wręcz ohydne fantazje arabskich szejków i nie tylko. Jak wyraził się kiedyś jeden z arabskich książąt, Allah stworzył wiele pięknych rzeczy, ale najbardziej udały mu się konie i kobiety. Pewnie właśnie dlatego ci naprawdę zamożni z nich na konie i na kobiety wydawali, wydają i wydawać pewnie będą bajońskie sumy, o którym większości z nas nawet się nie śniło. To jeden z przykładów, który pokazuje nam, że także polskie grupy przestępcze zajmujące się handlem żywym towarem, narkotykami i przemytem potrafiły zaadaptować się także w tej części świata, słynącej z braku ograniczeń w wydawaniu pieniędzy na swoje najwymyślniejsze fantazje. Niektóre polskie przedstawicielki płci pięknej, które brały w tym udział, znane nam są z top model, wyborów Miss Polonia lub sceny muzycznej. A to, do czego były w stanie się posunąć uprawiając seks z szejkami z Dubaju i innymi majętnymi biznesmenami w różnych zakątkach krajów arabskich i Europy, sprawia, że włosy stają mi dęba. Muszę sobie teraz poprawić. Nic więc dziwnego, że część z tych pań, nie mając wówczas więcej niż 20 kilka lat, mogła chwalić się luksusowymi autami, markowymi ubraniami od najdroższych projektantów mody, wystawnymi wakacjami na jachtach i zasobnymi kontami bankowymi. Oczywiście zarówno w Polsce, jak i za granicą były to osoby dobrze znane i popularne, z których gro młodych dziewczyn brało i bierze przykład. Piękne, zgrabne, z idealnie wymodelowaną przez chirurga plastycznego sylwetką i twarzą lub obrobione specjalnymi zabiegami prezentowały się i prezentują na swoich profilach instagramowych, facebookowych lub na Twitterze i TikToku. W Polsce i nie tylko, niestety, od wielu lat część młodych kobiet jest przekonanych, że tak można się szybko ustawić. Szczególnie dziewczyny mające świadomość swojej urody, a niektóre mając też jej potwierdzenie w postaci sukcesów w konkursach piękności lub nawet licznych adoratorów, decydowała się skorzystać z nadarzającej się okazji. Były i są oczywiście takie, które uważały i uważają to za normalkę, wychodząc na tym świetnie, gdy jadą na tak zwane wakacje i zarabiają fortunę. Słyszeliśmy jednak przecież i o tragicznych przypadkach, kiedy samotna, atrakcyjna dziewczyna ginęła w dziwnych i niewyjaśnionych okolicznościach, co jednak nie zmienia faktu, iż nadal wiele kobiet wciąż liczy, że to właśnie im uda się poderwać bogatego szejka. Najlepiej jeszcze z chorym sercem. Trzeba jednak również mieć świadomość, że jakiekolwiek uogólnienia w takich opowieściach niosą więcej złego niż dobrego, dlatego nie możemy absolutnie traktować Dubaju czy innych krajów arabskich jako siedliska zła czy przedsionka piekieł. Trzeba raczej chłodnego podejścia studzącego emocje, bo z całą pewnością warto zwiedzać lub pracować w tym rejonie świata, lecz zawsze trzeba mieć świadomość, że zarówno Emiraty Arabskie czy sam Dubaj, jak każdy inny, nawet europejski kraj, potrafią być pułapką, gdyż pozorna wolność obyczajowa może stać się przysłowiowym gwoździem do czyjejś trumny. Tylko nielicznym przedstawicielkom płci pięknej udaje się zostać żoną bogatego człowieka, bowiem ci obrzydliwie bogaci, mocno opaleni, raczej nie żenią się ze swoimi zabawkami, tylko w 99% się nimi jedynie bawią. Dobrym przykładem tego, jak wyglądały te zabawy, jest książka Jak podrywają szejkowie Marcina Margielewskiego, w której szokuje on wydarzeniami mającymi miejsce nawet 20 lat temu w Warszawie oraz na terytorium Arabii Saudyjskiej. Będący bohaterem tych opowieści arabski książę opowiada autorowi o pikantnych szczegółach imprez, także ze swojego pustynnego kompleksu rozrywkowego, o którego istnieniu wiedzieli jedynie nieliczni. Dokładna lokalizacja była ścisłą tajemnicą, skrywając grzechy, których tamtejsze prawo z całą pewnością nie wybacza. Do kompleksu ściągano nawet setki dziewczyn z Europy Wschodniej, z Polski i całego niemal świata, a zatrudniane były przez armię pracujących dla księcia asystentów, naganiaczy.
Powodem wyręczania się takimi ludźmi na dworach szejków jest to, że oni sami muszą teoretycznie jak ich ubrania być nieskazitelnie czyści nawet z powodu konserwatywnych reguł religijnych i surowego prawa, któremu również podlegają. Właśnie tacy pośrednicy z Polski, podając się za agencje hostes i modelek lub mówiąc dosadniej niczym mafijni sutenerzy lub burdel mamy, wynajdowali i zapewne wynajdują dziewczyny pasujące do gustu danego szejka lub innego klienta, proponując im wyjazd. Jednak przekaz poza skrajnymi przypadkami uprowadzeń jest najczęściej bardzo jasny, za co otrzymywać będą wynagrodzenie. I jak zdawała relację potencjalnej chętnej jej seks menadżerka, ich jest 2 lub 3. Ty jedna mają różne upodobania. To wygląda tak, że ty się wypinasz lub leżysz, a oni jeden po drugim się tobą zajmują i kręcą to telefonami. Ten opis nie pozostawia więc złudzeń. Jak się okazuje, kilka lat temu stawki zaczynały się od $10 000 lub euro, a w zależności od zakresu usług dochodziło nawet do $30 000, uwzględniając w tym dodatkowe płatności za inne fetysze. Oraz poza tą gratyfikacją luksusowy transport w obie strony. Nie czarujmy się więc, że dla wielu kobiet, nawet tych mających się za znane w mediach, brzmiało to i nadal brzmi jak życiowy deal, jeśli nie są bezpruderyjne. A takich pewnie jest niemało. Natomiast o tym, że wiele pań nie szanowało się i nie szanuje, już lata temu śpiewała w swoim hicie Jolka Jolka Budka Suflera. Ta mroczna prawda o celebrytkach social mediów oraz mediów z Polski i całego świata wyszła na jaw, gdy właściciele bloga tagthesponsor.com dokonali prowokacji, podszywając się za bogatych mężczyzn arabskiego pochodzenia lub ich przedstawicieli, proponowali intratne sumy w tysiącach euro lub dolarów za towarzystwo. A w rzeczywistości usługi erotyczne, podczas których często za każdy swój fetysz płacili dodatkową stawkę, tym wyższą, im bardziej był wyuzdany. Do ubicia interesu dochodziło zazwyczaj w błyskawicznym tempie, z zachowaniem największej wydawałoby się dyskrecji, chociaż jak się później okazało, w dzisiejszych czasach, szczególnie kiedy niektóre z pań czuły się tak pewne swoich wdzięków i tego naiwnie myśląc, że w wirtualnym świecie nikt inny nie wejdzie w posiadanie pikantnych szczegółów, iż zgadzały się niemal na wszystkie złożone propozycje i jeszcze za pośrednictwem komunikatora. W przypadku polskich i innych przedstawicielek owych niemoralnych propozycji, Demi Moore i scenariusz głośnego filmu z jej udziałem wymienka już w przedbiegach. Większość Polek, które okazały się być w proceder zamieszane, były znane z telewizji, mediów społecznościowych i warszawskich salonów. Arabscy klienci chcieli, by dziewczyny towarzyszyły bogatym panom podczas urlopów na luksusowych jachtach, imprezach hotelowych, a także, aby brały udział w orgiach seksualnych. I oczywiście większość z nich nie miała nic przeciwko temu, odpowiednio będąc wynagradzaną w gotówce lub drogich markowych prezentach. Twórcy blogu Tag the Sponsor wzięli sobie na cel tak zwane instagramowe modelki. I jak się okazało, przynęta chwyciła jak szczupak na żywca. Wkręcić w prowokację dało się m.in. kilkanaście modelek z Polski. Poświęcono im obszerny wpis, nawet z zapisem rozmowy, w której, nazwijmy to agentka, zapewniała, że chętnie będą towarzyszyć na jachcie arabskim szejkom, a za kilkudniowy rejs mają dostać nawet po $25 000 na każdą z osobna. Wydawałoby się, szczególnie w dzisiejszych pokręconych czasach, że przecież to nic takiego, gdyby tylko nieświadomość o seksualnych zachciankach machoniowych gości. Żeby dotrzeć do możliwie najpikantniejszych szczegółów, ekipa Tag the Sponsor najczęściej podszywała się pod osobę reprezentującą multimilionerów. Po ujawnieniu materiałów autorzy bloga wyraźnie podkreślali w jednym ze swoich postów dotyczących swojej działalności, że nie mają w rzeczywistości nic przeciwko zarabianiu na swoim ciele, jeżeli ktoś ma taki, a nie inny sposób na życie i nie jest do tego zmuszany wbrew swojej woli. Zaznaczyli jednak, że motywem przewodnim ich działań był fakt, iż chcieli utrzeć nosa pseudogwiazdkom, które mają się za wartościowsze od zwykłych ludzi, a w rzeczywistości zarabiają poprzez prostytucję, natomiast swój wizerunek medialny zawdzięczają w dużej mierze zabiegom chirurgicznym i dochodom
czerpanym z nierządu. Poza kwestiami związanymi z wynajmowaniem kobiet dla wielu ekspertów zajmujących się przestępczością zorganizowaną, zarówno związanej z handlem żywym towarem, narkotykami oraz obrotem ogromnymi środkami finansowymi zdobytymi w nielegalny sposób, uważa się, że Zjednoczone Emiraty Arabskie stały się miejscem, gdzie brudne miliardy dolarów bierze m.in. rosyjska mafia, kartele narkotykowe oraz oszuści podatkowi. Kiedyś takie lewe dochody były czyszczone w szwajcarskich bankach lub poprzez zakupy nieruchomości na Lazurowym Wybrzeżu, Londynie czy innych krajach, gdzie urzędowały największe światowe instytucje finansowe. A obecnie kolejnym takim miejscem dla przestępczej działalności od wielu lat stał się także Dubaj jako światowe centrum finansów, które w ciągu ostatnich 2 dekad przeżywało i nadal przeżywa niesamowity boom. Emiraty nie mają podpisanych z wieloma państwami umów ekstradycyjnych, przez co poniekąd są rajem dla wielu bardzo zamożnych przestępców. Jednym z nich, który właśnie tam znalazł schronienie, jest domniemany boss największej mafii VAT-owskiej w Polsce, handlującej paliwami i stalą, czyli pochodzącego z Łotwy Igora T. Mężczyzna mieszka podobno w Dubaju, ponieważ Polska i Zjednoczone Emiraty Arabskie nie mają właśnie podpisanego wyżej wspomnianego porozumienia. Kolejnym jaskrawym przykładem, o którym głośno było w 2021 roku, jest 49-letni Sedat Peker. Również przebywający w Dubaju, a pochodzący z Turcji przywódca międzynarodowego gangu, który wytoczył przeciwko tureckim politykom ciężkie działa i na zamieszczanych przez siebie z Emiratów filmach oskarżał o liczne przestępstwa prominentnych członków rządu tureckiego. W zeszłym roku, także w Dubaju, gdzie żył sobie w prawdziwych luksusach, aresztowany został przez tamtejszą policję poszukiwany od 2016 roku Rafael Imperiale. Ten 46-letni Włoch powiązany z neapolitańską mafią Camorrą uchodzi za jednego z najpotężniejszych baronów narkotykowych na świecie. Mieszkający w Dubaju Polacy twierdzą, że pomimo licznych nowych ograniczeń w przepisach sytuacja znacząco się nie zmieniła, bo Rosjanie, Włosi czy Azjaci, a nawet niektórzy z naszych rodaków nadal przyjeżdżają tam z walizkami wypchanymi gotówką i kupują mieszkania, w których nie mieszkają, lecz posiadając tam własną nieruchomość z pozwoleniem na pobyt, nie mają wówczas większego problemu. Po 11 września Emiraty Arabskie poważnie zabrały się za wzmocnienie swojego systemu bankowego. Jednak w tych zmianach nie chodzi już tylko o reputację Dubaju, lecz bardziej o to, jak tamtejsi rządzący poradzą sobie z powstrzymaniem przepływu nielegalnej gotówki, od czego w dużym stopniu zależy także przyszłość walki z międzynarodową zorganizowaną przestępczością. Wyraźnie jest zatem widoczne, że nie tyle sam fakt prostytucji ciąży na wizerunku Dubaju, ile handel kobietami zmuszanymi do tego rzemiosła. Amerykański Departament Stanu oszacował, że w 2014 roku przez Dubaj przewinęło się co najmniej kilkanaście tysięcy ofiar handlu ludźmi. To ogromny biznes dla międzynarodowych szajek, wśród których swój kawałek lukratywnych dochodów mają również przedstawiciele naszej narodowości. A wszyscy są i tak najczęściej powiązani z lokalnym półświadkiem. Przyjmuje się, że to trzeci pod względem dochodów proceder po handlu narkotykami i bronią. Według szacunków każdego roku ten biznes może mieć wartość ponad 13 miliardów dolarów, a każda prostytutka w Dubaju przynosi od 60 do nawet 100 tysięcy dolarów utargu rocznie. Co roku do tamtejszych więzień trafia nawet kilkaset dziewczyn z Ukrainy, Rosji, Gruzji, Armenii, Kazachstanu, Rumunii, Bułgarii i Polski. Tam zarabiają najwyżej 100 dolarów, a łowcy żywego towaru zgarniają od 1000 do 2000 dolarów. Teoretycznie od 2006 roku istnieje prawo ścigające nielegalny handel ludźmi, ale jest na tyle precyzyjne, pozostawiając i tak luki wykorzystywane przez stręczycieli. Przestępcom grozi od 5 lat więzienia, nawet do kary śmierci, ale wyroki zapadają raczej rzadko. Sądy podchodzą do tego tematu bez przekonania, tym bardziej, że oprócz obcokrajowców w sprawę zamieszani są także lokalsi, którzy za odpowiednią opłatę załatwiają wizy pracownicze ułatwiające sprowadzenie kobiet. Natomiast nawet jeśli sprzeciwiająca się dziewczyna zgłosi to na policję, iż została zmuszona do prostytucji, to najczęściej za fakt świadczenia takich usług zostaje aresztowana lub z pomocą prawnika w najlepszym wypadku trafia do państwowego schroniska, pomimo że to właśnie ona jest ofiarą. Bardzo dokładnie cały ten proceder
Opisał także w swojej książce Dubaj – prawdziwe oblicze Jacek Pałkiewicz. Zatem jak sami widzicie, Emiraty Arabskie i sam Dubaj są słynne z wielu fantazji, zarówno tych pozytywnych, jak i negatywnych. Nieprawdopodobnego luksusu, gigantomanii w budownictwie, pięknych jachtów, super drogich i super szybkich samochodów przy równie super drogich mandatach. O czym przekonał się nawet jeden z polskich youtuberów i zresztą ja też, tyle że w moim przypadku było to zaledwie przekroczenie dopuszczalnych 40 km na godzinę o 10 km, za co zapłaciłem w przeliczeniu na złotówki 650 zł mandatu. Z całą pewnością warto odwiedzić to miejsce, nawet jeśli to ma być ten jedyny raz, bowiem na wielu ludziach robi ogromne wrażenie odwiedzenie najwyższego wieżowca świata Burcz Khalifa, największe na świecie centrum handlowe Dubai Mall, czyste plaże, przejażdżka terenówką po pustyni z rodziną lub znajomymi, luksusowe hotele czy podziwianie panoramy miasta podczas przelotu helikopterem lub małym startującym z wody samolotem turystycznym z sympatycznym Australijczykiem w roli pilota. To oczywiście tylko niektóre z tamtejszych atrakcji. Jego egzotyka, odmienna kultura i zawrotne tempo rozwoju sprawiają, że wciąż wzbudza ono zaciekawienie będące źródłem krążących o nim mitów, z których wiele okazuje się być prawdą. Mnie osobiście zapadł najbardziej w pamięć jeden z najwspanialszych sylwestrów spędzonych wspólnie z moją rodziną i znajomymi. Ale o tym, jakie są wasze odczucia i czy podobał wam się materiał lub same Emiraty Arabskie, jeżeli mieliście okazję tam być, chętnie poczytam w komentarzach. Na koniec dziękuję wam za wszystkie pozostawione ostatnimi czasy suby, łapki w górę oraz wiele bardzo pozytywnych komentarzy i proszę oczywiście o więcej. Trzymajcie się, cześć i do następnego razu. Hej! Natomiast o tym, że wiele pań nie szanowało się i nie szanuje, już lata temu śpiewała w swoim hicie Jolka Jolka Budka Suflera. No ja śpiewał nie będę, bo nie mam tych zdolności. A few moments later. Jolka Jolka, pamiętasz lato ze snu?